Wszystkie te karmy łączę, mieszam razem, tak to robię codziennie. Nie było braku energii, dlatego też nie możemy ograniczać karmy, wręcz przeciwnie, trzeba karmić dobrze, a przede wszystkim bardzo odżywczo. Się kręcą, słuchajcie, tak chodzą i one w ten sposób, bo w każdym karmiku, że tak powiem, jest inny dodatek. Kompania możecie dodać sobie na przykład octu, zwrotycza. Cześć. Cześć. Witamy serdecznie kolegów hodowców i koleżanki, hodowczynie. Rozpoczynamy sezon. Radość wielka na twarzy mojego męża. Rozpoczynamy sezon 2025. Najważniejszy moment to jaki? Pierzenie. Pierzenie. To okres, tak naprawdę początek całego sezonu przyszłego lotowego, czyli 2025 uznajemy za otwarty. Teraz podzielimy się obowiązkami. Marek będzie szykował dla swoich pupilków Karmę. jedzenie, bo musi je nakarmić. Ja może chwilę powiem tylko. No, proszę. Karma pierzeniowa. Karma ekstra pierzeniowa. Karma taka zwykła, uniwersalna. Troszeczkę jęczmienia Pszenicą. z pszenicą. I tutaj taka karma, można powiedzieć, że energia pomieszana już po lotach, to co zostało. Karma energetyczna z orzeszkami i ze słonecznikiem. I ja po prostu tak, wszystkie te karmy łączę, mieszam razem, tak to robię codziennie, aż się skończy wszystko nam ze starych lotów. Oczywiście karma pierzeniowa już jest nowa. O, to tak, na tym to tak polega u nas, wymieszam to. No i teraz w dalszej części porozsypuję do wiaderek. Teraz Marek zajmie się rozparcelowaniem swojej karmy, a ja pokrótce trochę pogadam, żeby nie było bez dźwięku. Więc tak, mamy 3 rodzaje piór. Puchowe, które służą nam do niczym kurteczki do ogrzania organizmu, znaczy się zabezpieczenia przed wychłodzeniem organizmu, a też przed przegrzaniem w czasie lata. Okrywowe to te, które dają aerodynamiczny kształt całemu gołąbkowi, żeby miał opływowy był i dobrze lotował. I oczywiście sterówki i lotki. To są te pióra, które są najdłuższe i najdłużej rosną, które odpowiadają za efekt lotu gołębia. Ja teraz może pokażę, teraz pomieszam. Tutaj mamy kefir wlany. I teraz odpowiednie dodatki będziemy stosować, z tym, że stosujemy je, że do każdego wiaderka mamy 4 wiaderka, podzieliłem to na 4 wiaderka. Mam 4 karmiki, znaczy są 4 przydziały w 4 karmikach i karmie i po prostu dostaną tak, jogurt naturalny i Valentudinis w jeden gołębnik pójdzie, na drugim gołębniku podamy kefir i Wing Force. Na trzecim gołębniku podamy też kefir i Clemasinum. I na czwarty gołębnik, w czwartym gołębniku zrobimy taką mieszankę megavitamines i calcium D3. I też to wymieszamy z kefirem lub z jogurtem. My akurat dzisiaj mamy kefir, więc wymieszamy to z kefirem. Po prostu te produkty wrzucimy, zaraz pokażę, jak to mniej więcej u nas się odbywa. Całe zamieszanie tego filmu było wywołane przez widza Jarosław Krzysiek 1341, który napisał w komentarzu, poprosił może kolejny film o pierzeniu i taki właśnie będzie dzisiaj. Zanim zacznę dalej, to chciałam Was prosić o subskrypcję, lajki naszego kanału, to pomoże nam zwiększyć zasięg, żebyśmy mogli trafiać do szerszego grona widzów. I teraz tak, pierwsza zasada pierzenia, przygotowania do pierzenia przede wszystkim to to, że gołębie przed pierzeniem muszą być całkowicie zdrowe i odrobaczone, bo inaczej ten proces pierzeniowy nie przebiegnie w sposób prawidłowy. Więc jak już wiemy, podczas pierzenia nie możemy stosować żadnych środków farmakologicznych, nie możemy szczepić gołębi. Wszystkie procesy muszą być wykonane przed rozpoczęciem się samego pierzenia u gołąbków.
I samo pierzenie jest dla gołębia podobnie wyczerpujące jak taki ciężki lot, taki maraton długodystansowy, ale ten przysłowiowy lot pierzeniowy nie trwa 1 czy 2 dni, tylko wiele tygodni. Jest to tak duży wydatek energetyczny naszego gołębia, więc nie możemy odpuścić sobie karmienia, żeby nie było braku energii. Dlatego też nie możemy ograniczać karmy, wręcz przeciwnie, trzeba karmić dobrze, a przede wszystkim bardzo odżywczo. Karmić dobrze to nie znaczy nasypać jęczmienia do pełna, tylko musimy w tym okresie zwrócić uwagę na wartości odżywcze karmy, wspomagać dobrostan naszych gołąbków w ten sposób, że dajemy intensywną karmę, która ma bardzo wiele wartości odżywczych i dużo daje energii. Też suplementujemy w tym czasie. I najważniejszym czynnikiem w tym momencie powinny być białka, a dokładniej metionina i cysteina. To są aminokwasy siarkowe, które są potrzebne do syntezy keratyny, która jest głównym składnikiem pióra. No, inaczej się nie da. I teraz tak, metioninę możemy uzupełnić poprzez podanie nabiału. My tutaj daliśmy co? Kefir. My daliśmy kefir akurat, bo nie było dzisiaj jogurtu w domu. No, może to być, może być twaróg, może być maślanka, no jogurt zwykły, naturalny, co tam, no i mogą być jajka ugotowane na twardo, ale mój mąż nie lubi, bo mu dzióbki się brudzą od gołębi, więc cysteininę uzupełniamy grochem zielony, czosnek, soja, orzechy. Mamy orzechy? Mamy orzechy? Mamy orzechy. Orzeszki dosypałeś, tak? Orzeszki są w karmie, po prostu energetycznej. Orzeszki tak No, wyglądają. To jest parę orzeszków akurat. Mamy orzechy, kukurydza i pszenica. Tam te wszystkie, że tak powiem, aminokwasy znajdziemy. I teraz tak, co by tu jeszcze wam powiedzieć? No witaminki. No najważniejsze teraz są Kalcium D3. teraz są witaminki. Tak, kalcium D3, bo potrzebna przy tej syntezie całej metabolizmie jest potrzebna witamina D3. Tak samo witaminy z grupy B. No to tutaj się posłużysz Vitale Sprintem na pewno. Tak, i witaminy A, E, no to już mega vitamines, tak? To musi być zawsze uzupełniane. I tak, ważna następna rzecz to są hormony. Żeby nie było gospodarki hormonalnej zaburzonej, no to co? Musimy pilnować systemu dobowego, czyli nie przedłużać światła, nie zapalać światła. Rytm dobowy musi być zachowany. Może pokażemy, tak to wygląda u nas już w mieszance. Już rozpuszczone witaminki są, troszeczkę było tutaj kefirku na dole jeszcze zostało, więc Okay. wymieszaliśmy. I teraz to dajemy w jeden. A czemu tak robimy, że dajemy w jeden ten? Z tego względu, żeby gołębie sobie pobierały po prostu to, na co mają ochotę. Gołąb sam wie, jak natura go stworzyła, że brakuje mu witaminy, brakuje mu na przykład potasu, brakuje mu fosforu, to on sobie pobierze z każdego karmika, z którego będzie chciał, bo mamy przedziały pootwierane. Na razie jeszcze nie mamy gołębi na rozdzielone. Aha, czyli my wkładamy do każdego przedziału, o tak jak tutaj jest przedział, zaraz wam pokażę, i w każdym przedziale jest karmik i tych przedziałów mamy 4 i w każdym karmiku będzie inne jedzenie i wtedy one przychodzą sobie i biegają sobie i pobierają Szukają tego, co podtrzymywać. Tak, są łasuchy, które na przykład potrzebuje, to wybiera orzeszka, potrzebuje grochu, to wybiera sobie groch i tak sobie biegają po wszystkich gołębiczkach. A tym bardziej to jest dobre dla rocznych gołębi, które po prostu zapoznają się z tym gołębnikiem, bo ponieważ tam jak były loty gołębi młodych, to one sijały młodych, a teraz już są już oswojone na nowych gołębnikach, na gołębniku lotowym. Na razie nie są rozdzielone, cele są pozamykane, oprócz tam paru celów, które dla kolegów tam po prostu chowamy jeszcze 4 czy 6 młodych jest u nas w gołębniku. No i tak to się u nas odbywa po prostu, one sobie biegają po wszystkich przedziałach. Okej. To teraz w tym okresie pierzenia one potrzebują dużo energii, bo mają bardzo duży wyrzut energii, żeby wytworzyć te pióra. I teraz taką ciekawostkę wam powiem, że na przykład gęś, żeby wytworzyć 1 kg
pierza, 1 kg pierza, to bardzo dużo, potrzebuje 3-krotnie więcej białka, aniżeli przy wytworzeniu 1 kg mięśni. Więc sam ten przykład pokazuje, jak duży to jest wydatek energetyczny i nie wolno oszczędzać. Trzeba suplementować, nie żałować, karmić. O, tu posypeczkę robisz. Widzę, że do Walentynów. Tak. Czyli tutaj Marek teraz dba o to, bo ten okres osłabienia może spowodować spadek odporności. Więc dlatego tutaj widzę, że jedno wiadro podaje Walentynów. On się teraz przyklei na karmę, to nam zabezpieczy gołąbki, żeby im wzrósł poziom odporności, żeby on nie opadł. Drugi, co tam masz? Tu mamy Wing Force. Wing Force. Bardzo dużo wartościowych minerały. Te minerały też są potrzebne. Już tam jakiś sęp przyszedł, już próbuje się dostać do jedzenia. W drugie wiaderko idzie Wing Force jako posypka do uzupełnienia minerałów. Też trzeba będzie wymieszać. W trzecim wiaderku jest Cleansum w trzecim wiaderku, tak. to jest też odpornościówka, wysoka zawartość witaminy C i też ma, że tak powiem, bardzo dużo składników mineralnych. I w ten sposób bardzo bogato, może to wygląda przesadnie, ale no z świadomością tego, że to jest rozpoczęcie już sezonu lotowego. I to w tym czwartym wiaderku to wlaliśmy właśnie wlaliśmy witaminki. Witaminki. Tak. No, Czyli teraz to sobie wszystko tu mieszaj. mieszaj i zaraz im poddasz to. No te ilości może są zatrważające, że tyle tu tych produktów i tak dalej, no ale musimy mieć świadomość tego, że one wszystkie, te dodatki, im bardziej są przetworzone, tym mniejsza szansa na ich przyswojenie. Tak, tym bardziej wiemy tak, że u nas jest na chwilę obecną 114 gołębków, teraz jest 114 gołębków lotowych, z tym, że wszystkich na gołębniku gołębi tutaj jest 103 jaszy na dwa, bo to jest 120 chyba 6 wszystkich, bo było 129, z tym, że parę gołębi tych starszych już no, są wycofane z lotu. Gołębie z 14, z 12 roku, z 16 roku, jest nasz stary gołąbek z 2005 roku, który ma 19 lat, ale cały czas lata koło gołębnika, jeszcze wylatuje. W tym roku mieliśmy taki przypadek, że po prostu dostał młodą samiczkę. To jak wyleciał, to myślałem, że dostanie zawału. Ojciec, przestań gadać, daj nam jeść. Tutaj No pokazują, że teraz Marek będzie obsypywał, to może ja przejdę tu do środka, a żebyście sobie mógł No weź swobodnie... co, może sobie na środek, byśmy stała na środku, bo ja będę chodził po wszystkich. Więc słuchajcie, dzieciaki, tata idzie z jedzeniem. Więc zaraz będzie karmienie. Marek będzie podsypywał. Więc teraz ja wracając, patrzcie na Marka, co on robi, a ja wrócę do tego, że ta ilość tych wszystkich środków może wydawać się bardzo duża, ale bardzo duże jest zapotrzebowanie. I teraz w momencie, kiedy podajemy mocno przetworzone, czyli jakieś takie suplementy, już takie wiecie, w tabletkach, wyciągach i tak dalej, one mogą być nieskuteczne w 100%. One po prostu się będą słabiej przyswajały. Lepiej się przyswajają naturalne składniki, czyli w postaci suszu, ziarna, bo to jest zupełnie naturalny środek i większą daje gwarancję. Więc nie bójmy się, tutaj nic nie będzie przydawkowane, ponieważ ilość, jaką potrzebują ptaki do zaspokojenia swoich potrzeb w okresie pierzenia, jest bardzo duża i na pewno nie dojdzie do żadnego przedawkowania. Chyba nie chcielibyśmy, żeby były niezaspokojone wszystkie potrzeby ptaków w tym tak ważnym okresie, bo pamiętajmy, że te piórka będą niosły nasze ptaki. To dzięki nim będzie sukces w przyszłym sezonie. Od tego wszystko zależy. Zadowolone są. Już jedzą, głodne były. Ja na przykład jestem zwolennikiem, żeby nie dawać dużej ilości rzepaku. Kiedyś tak bardzo był, rzepak był zawsze w dużych ilościach podawany do karmienia podczas pierzenia. Niestety teraz ten rzepak stracił na jakości. W sensie może bardziej zaszkodzić niż dopomóc.
nie wiemy z jakiego źródła, w jaki sposób był pozyskany, więc jest duże prawdopodobieństwo no, zanieczyszczenia przez jakieś tam środki chemiczne, pestycydy, czy tam jakieś tam inne bądź metale ciężkie i wtedy podając taki rzepak może się wydawać, że robimy dobrze, a efekt może być zupełnie odwrotny, ponieważ też szkodliwe substancje mogą, że tak powiem, w jakiś sposób zaburzyć czynności wątroby czy przewodu pokarmowego i wtedy z automatu te wszystkie suplementy, które podajecie, one się nie będą przyswajały. Będzie to z niekorzyścią. Więc ja bym była za tym, bo to jest oczywiście moje zdanie, żeby przejść na przykład oliwę z oliwek. Ma takie same, że tak powiem, właściwości, bardzo podobne do rzepaku, a wtedy nie będzie tego niebezpieczeństwa. No, ja może tylko na chwilę się wtrącę, ale teraz akurat moje małżonki to tak... No one mnie nie lubią po prostu. Znają ją, bo nieraz musi je karmić, ale po prostu są zżyte ze mną bardziej. No, oczywiście. Ja tu mogę chodzić, to muszę uważać, żeby ich nie zdeptać, ale moja małżonka jak wchodzi do granika, to troszeczkę jest po prostu taki, No Marek, one wiedzą, kto w tej rodzinie rządzi. Także one... Nie, normalnie, masakra, ale to nic. Dobra, przemilczę ten temat. Także No i bardzo dobrze, to jest najlepszy mąż na świecie, słuchajcie. A to jest jego szczęście. Tak, to. Ale cumcają. No i tak to się idzie. Idę sprawdzić tam, mają coś lepszego, może tam jest coś, co bardziej potrzebuję. I tak się kręcą, słuchajcie, tak chodzą. I one w ten sposób, bo w każdym karmiku, że tak powiem, jest inny dodatek. Karma jest taka sama, dodatek jest inny, więc one takie robią sobie wędrówki. Bo po prostu instynktownie mają zapotrzebowanie na jakiś lepszy produkt. No i oczywiście teraz pójdzie piciu. Marek jest fanem czystej wody, więc on wszystkie, że tak powiem, płyny i tak dalej z reguły podaje na karmę. No ale Vitale Sprinta teraz poda. Tutaj mamy bardzo dużo witamin B. One potrzebne są w metabolizmie barwników i tych włókien keratynowych, więc no to wszystko to, co potrzeba i to nie ma co oszczędzać, trzeba to dać, bo jak się tego nie da, nie uzupełni, no to efekt potem będzie w przyszłym roku. Oczywiście nie oczekujmy, że dzięki temu wszyscy będziemy mistrzami, ale już mamy wtedy oczywiście większą szansę, bo spokojnie. lepszy materiał. Woda się zabarwiła na żółto, no trochę mi się rozlało, ale to nic. To Tak. I dziubełki mają już wodę. I teraz co? Jeszcze ważnym elementem jest kompu. Bardzo dobrze jest, kiedy gołębie mogą się kąpać. Wtedy ta skóra mięknie. One są odprężone, bo ten okres też jest dla nich taki, powiem, wyczerpujący. To też one są troszkę bardziej osowiałe, takie przygnębione. Kąpiel daje radość i daje wytchnienie. Do kąpieli możemy dodać soli. My mamy u nas na sklepie jest sól z dodatkiem jałowca. Ten jałowiec ma takie właściwości odkażające. Tak to wygląda. No, ale można też dodać do kąpieli. Tu już mają wanienki uszykowane. Już czekacie na kompanię. Mają jeny. Można dodać do tej kąpieli też zwykłej soli kuchennej. Jodowana ona jest. Jod też jest, że tak powiem, potrzebny, bo on pracuje w tarczycy, później jest tam magazynowany i tam są procesy hormonalne zachodzą w tarczycy, więc nie może być to zaburzone. zaraz przyniosę im wodę do kąpieli, to pokażę. No dobrze, to idź po wodę, a ja tu pogadam. Małżonka pogada sobie tu z moimi dziećmi. Dobra, Marek idzie po wodę i teraz tak, wracając, to z tym jodem to tak ostrożnie. Niektórzy podają jod też po prostu gołębiom. Ja wam nie powiem, ile podawać, bo nie wiem, bo nie podawaliśmy i nie wiem, jaka jest bezpieczna dawka, dlatego ja bym się
nie będąc pewna, nie robiłabym tego, żeby podawać bezpośrednio. Z tego względu, że to jest mały organizm i po dołączenie złej dawki może bardzo wpłynąć źle, a nawet wstrzymać to pierzenie, ponieważ wtedy tarczyca może być tak zaburzona przy tej nieodpowiedniej dawce jodu. Dlatego można podać do kąpieli, tak? Tam sól jodowana to już wystarczy, ta kuchenna. Nasza sól nie jest jodowana, jeśli ktoś by chciał wiedzieć dokładnie. My mamy sól morską. No jest tam w jakimś maluteńkim stopniu tylko jodowana, więc tak to pokrótce. Co tu jeszcze chciałam podać? A, jeszcze do kąpania możecie dodać sobie na przykład octu, zwrotycza. I tutaj mamy, że tak powiem, 2 pieczenie na jednym ogniu, bo tak jak oglądaliście ten odcinek na temat zwalczania bakterii u gołębi, tam pokazywałam, jak się robi ocet i opowiadałam o jego właściwościach. Kto nie obejrzał, to pokrótce powiem, on dobrze upośledza pasożyty, a wiadomo, że teraz jest zagrożenie duże pasożytami zewnętrznymi. Wyobraźcie sobie, gdyby tu się pojawił teraz piórojad, co tu by się działo? Cały przyszły sezon byłby zagrożony, więc dajmy im się wykąpać, dbajmy o to, żeby nie miały tych pasożytów zewnętrznych i żeby miały zaspokojone wszystkie własne potrzeby, czyli wszystkie minerały, witaminy, żeby nic im nie brakowało, żeby były dobrze odżywione. Nie mamy ich tam oczywiście zatłuczyć, bo to nie chodzi o ilość, tylko chodzi o jakość. Nie trzeba dużo karmić, żeby dobrze odżywić. Bo to nie chodzi o wypełnienie toboła, żeby był pełen i miały uczucie sytości. To ma być uczucie sytości po niewielkim karmieniu, czyli bardzo odżywcze. Teraz dla podsumowania. Gołębie przed pierzeniem muszą być zdrowe, potem intensywnie odżywczo karmimy, suplementujemy, podwyższamy i dbamy cały czas o to, aby była zachowana odporność tych gołębi, żeby nie przychorowały, i robimy kąpiele. I teraz właśnie mężuś mój idzie z konewką. Ptaszki już się cieszą, bo zaraz będą miały kąpanko. Nie zaburzajcie rytmu dobowego, tak jak już mówiłam. Nie żałujcie, dobrze odkarmcie, a to się wszystko odwdzięczy w przyszłym sezonie. Teraz będzie kąpanko, będą się kąpały gołąbki. Już nabrudziły w wanienkach, chcą się kąpać. Tak jest, będą się Woda kąpać. jest, powiem otwarcie, woda jest letnia. Nie jest to zimna woda, woda jest letnia. My sól wsypujemy, to można powiedzieć, łyżka stołowa. W to wchodzą 2 łyżki stołowe. Wsypujemy łyżkę stołową na 10 litrów wody, czyli No, taką ilość, ale my robimy to, rozsypiemy pół łyżki, mamy 10 litrów wody. Wymieszamy, teraz nalejemy wodę, wymieszamy to, bo woda jest letnia. Normalnie to można zrobić, że w słoiku sobie wymieszać i dolać do wody. U nas z tego względu, że kąpiemy często gołębie, one już wiedzą i ta sól się z jałowcy bez niczego ładnie rozpuszcza nam. Nalejemy pół konewki w jedną. Konewka napisane jest 10 litrów, pierzynówny 12 litrów. Po 10 litrów mamy tu miarkę. Już troszeczkę nabrudziły. No i teraz można, dla własnej skóry też to jest dobre, już się kąpać. Mieszamy, rozmieszamy sól. Woda jest ciepła, także nic się nie dzieje z nimi. No i one zaraz będą się kąpały. czekamy No zaraz na pierwszych pływaków. Pójdą one teraz akurat, bo to tak zjadły, napiły się trochę, to teraz zaraz wejdą do wody. Zaczną się kąpać. My akurat tu stoimy, że reszta głębi nie może przejść. Dobrze, Tak, bo nie będziemy się topić. No, ale wtedy się nie ten, bo to już tam kiedyś się gołąbek utopił też. Dlatego teraz lejemy po 5 litrów wody.
Bo jeden na drugiego skakiwał, była cała wanienka, na całą wanienkę i niestety nam się lekko. No musimy na chwilę, ja muszę opuścić lokal, ponieważ przy mnie się nie wykąpią, bo się wstydzą. Nie wstydzą się. I tak jak mówiłam, opuściłam lokal, towarzystwo poszło się kąpać. Jeśli dotarliście do tego momentu filmu, zapraszamy serdecznie, lajkujcie nasze filmiki, udostępniajcie, subskrybujcie kanał. I na sam koniec, jeśli chcecie dobrze przygotować się do sezonu nowego lotowego, zadbajcie o swoje gołąbki, tak jak my dbamy o nasze gołąbki. Dla Marka jest to bardzo ważne, tak bardzo je kocha, tak bardzo o nie dba. I róbcie dokładnie tak samo, skorzystajcie przy okazji, macie teraz czas spoczynku, że tak powiem, nie ma tych lotów, więc działajcie na naszej darmowej aplikacji Pigeon Map, która również przysłuży się Wam do osiągania lepszych efektów, lepszego przygotowania się do lotów. I tym miłym akcentem serdecznie Wam dziękuję za uwagę i zapraszamy do kolejnych odcinków. Dobry lot!